Witaj Piotrze w 4. odcinku. Witam, cześć. Pszczele wieści o przyrodzie naukowo. I Znowu? witamy Was, drodzy słuchacze i widzowie, oczywiście. Znowu w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Tak, ale Tym razem już nie na tle uli, tylko w jednej z zagród, na podwórku, ale jest równie malowniczo. zagród chłopskich. No oczywiście. Także, a ponieważ tradycyjnie pszczelarze wywodzili się raczej z klasy chłopskiej, więc znajdujemy się w odpowiednim miejscu. Słuchaj, pierwsze badanie, które dzisiaj właśnie. omawiamy, po angielsku honeybees, ale Apis cerana, tu jest ważne, use animal feces as a tool to defend colonies against group attack by giant hornets. Animal feces. Tak, animal feces. Chcesz to przetłumaczyć? No, gnój, żeby nie sięgać po bardziej dosadne słowa. A ponieważ Ale- są takie obrazki między innymi w tym badaniu, więc Tak. ja to przetłumaczyłem, jak pisałem na ten temat artykuł, kał w żuwaczkach pszczół. No tak, one niczym innym się nie posłużą, tylko żuwaczkami. Nie, no mają odnóża jeszcze, No ale mają, tutaj ale- proszę zobaczyć, powiększymy to oczywiście, no ewidentnie jest pszczoła, która ma w swoich żuwaczkach fragment łajna, tudzież gnoju. Bo takie właśnie substancje były używane w tym eksperymencie. O co chodzi? Właśnie. Tak, jest ewolucyjnie szerszenie koewoluowały razem z pszczołami. Jest wiele różnych gatunków szerszenia, które napadają w jakiś sposób na pszczoły. Na różne gatunki pszczół z rodzaju Apis, tak? Które są społeczne. No i No u nas też to można zaobserwować. tak jest. I wiele już było badań na ten temat przeprowadzanych. Czy to na przykład nad pszczołami, tak jak Apis laboriosa czy dorsata, które mają plastry nieobudowane niczym. Wtedy one mają takie społeczne, kolektywne zachowanie, że w takie mi to przypomina, szczerze mówiąc, chociaż żaden naukowiec nie wiedziałem, żeby to porównał do takich fal, które są na stadionie czasami piłkarskim. Tak. Tak, robią To jest takie, podobne. tak, Mhm. robią takie fale i odstraszają w tym momencie jednego rozszerzenia. Oczywiście słynny, Trochę jak ilustracja fali uderzeniowej to wygląda. tak, słynny przykład, który jest nawet w takich filmach typu National Geographic, jest z tym szerszeniem olbrzymim, który wysyła swoich zwiadowców i później grupowo napada na takie pszczoły gatunku Apis cerana, czyli tej pszczoły azjatyckiej, które są mniejsze. I otóż jedynym sposobem, żeby te pszczoły poradziły sobie z takim szerszeniem, jest ubić tego zwiadowcę. I to jest robione tak, że ten szerszeń jest, pszczoły się zbijają wokół niego, pewnie to widziałeś, Tak. i podgrzewają go do ciut wyższej temperatury niż same są w stanie Przeżyć. tak, jest tak cienka granica tolerancji, nawet tam chyba jest 1 stopień, gdzie on już po prostu umiera, a te pszczoły jeszcze przeżywają. I pszczoły na przykład, mimo że są większe, więc wydawałoby się, że mogą być silniejsze, Tak. ale pszczoły mellifera właśnie nie radzą sobie z tego typu szerszeniem, prawda? I on bywa problemem, jeśli migruje na pszczoły Apis mellifera, natomiast Apis cerana ma ten mechanizm, który sobie radzi. No i oczywiście jest też taki szerszeń Vetulina, który jest pewnym problemem teraz u nas w Europie, dlatego że aktualnie występuje między innymi we Włoszech i Wielkiej Brytanii. No tam pszczelarze go zwalczają, dlatego że on właśnie atakuje pszczoły Apis mellifera, które jeszcze nie nauczyły się go skutecznie zwalczać. Nie mają mechanizmu Tak, potrafi wytępić całą rodzinę. Mhm. No i okazało się, że w przypadku tej Apis cerana było bardzo dużo takich właśnie dowodów anegdotycznych, czyli opowieści wśród pszczelarzy krążących, zwłaszcza w Chinach i Wietnamie, wiesz, bo tam się zajmują chowem tych pszczół Apis cerana i pszczelarze zgłaszali takie zjawiska, jak to, że ich ule zaczynają być ubrudzone po prostu odchodami z gospodarstw domowych, tak? I nawet Albo śmierdzi. śmierdzieć moczem.
I w ogóle zaczyna śmierdzieć w pasiece. No i no powtarzało się to na tyle często, że naukowcy zebrali takich opowieści od pszczelarzy, zdaje się, że coś koło 57, mogę się teraz pomylić, no i postanowili po prostu wziąć to i zbadać, dlatego że ci pszczelarze no zarzekali się, że to dzieje się wtedy, kiedy te pszczoły są napadane właśnie przez taki gatunek szerszenia, który nazywa się Vespa soror. Mhm. No i wzięli i zbadali. I jak to zbadali? No troszkę się musieli wysmarować. Nie, tak naprawdę to jak to zbadali? No spowodowali to, żeby na ulach pojawił się zapach tego czmiela zwiadowcy na wylotkach uli. Wtedy można zobaczyć, czy pszczoły zaczną reagować i w jaki sposób. Ale to w drugim eksperymencie. W No pierwszym tak, jednak, tak. bo o co chodziło? Znaczy mówisz o tych, tak, pierwszy to były obserwacje. Samych tych szerszeni, bo o co chodzi? Znów wykonali eksperyment. No, z czym się łączy eksperyment? Z tym, że musimy znaleźć jakąś sytuację, która jest powtarzalna i musimy mieć jakby dowód czarno na białym, że pszczoły, no w tym wypadku, że występuje ta powtarzalna sytuacja się powtarza. Występuje dokładnie to zjawisko, co do którego postawiliśmy hipotezę, tak? Więc nie mogli znów sobie tam po prostu, no to nie jest rodzaj kwerendy, prawda, gdzie coś się tam szuka w dokumentacji, prawda, historycznej, tylko eksperyment. Czyli musieli po prostu założyć, no w cudzysłowie sztuczną pasiekę, czyli sami postawić sobie ulę, Tak, tą tak. apis-cerraną, podzielić na dwie grupy. Jedna, która będzie atakowana przez szerszenie, druga nie. I te grupy pszczół, rodziny pszczele w tych grupach pszczół musiały być zrandomizowane, czyli do siebie podobne, czyli mniej więcej mieć tą samą wielkość i tak dalej. Dlaczego? No bo zawsze by można powiedzieć, wysnuć kontrargument, żeby obalić tą tezę, że po prostu pszczoły, które były większe, sobie lepiej radzą z obroną, że to kwestia wielkości siły rodziny wielkości pszczelej. siły rodziny. No właśnie. I tak samo ten gnój i to łajno, czyli ta kupa. No, to nie mogła być kupa z byle gdzie, bo zawsze można powiedzieć, że coś jeszcze pszczoły przynosiły, albo przede wszystkim byłoby to trudniejsze, bo trzeba by śledzić te robotnice, skąd one pobierają. Więc po prostu koło tej grupy pasie, która akurat miała używać tej kupy, po prostu, no, wyrzucono stertę łajnu i stertę gnoju, tak? A że działo się to w Wietnamie, to też nie było z tym specjalnego problemu, bo tam używane są prawdopodobnie te substancje jako nawozy. Oczywiście. No i co się okazało? No, że ewidentnie w grupie, która zaczynała być, znaczy tak, przede wszystkim zawsze troszeczkę ufajdany tymi odchodami ten wylotek jest. No. Natomiast bardzo niewiele. I ewidentnie się okazało, po prostu na tą grupę, która, bo też oni tam, te rodziny szerszeni też tam przenieśli. Także Tak, wszystko tak. było zorganizowane. Tak. I w tej grupie, no i po prostu puszczali te szerszenie na te pszczoły. I w tej grupie, która zaczynała być atakowana, okazało się, że już po dobie ten wylotek był ewidentnie bardziej ufajdany. I im dłużej trwały te ataki, tym ten wylotek coraz bardziej był ufajdany, aż po kilku dniach osiągał apogeum i tu można... No tak, takie grudki No. trudno przejść, oczywiście. Tak, no to naprawdę jest po prostu cały przód ula ufajdany. Ale w grupie rodzin, które nie były atakowane, cały czas pozostawało to w sposób Tak. taki sam, niewiele pobrudzony jak wcześniej. Czyli to mamy pierwszą wskazówkę, że no, jest to na skutek tego szerszenia. Mało tego, obserwowano to szerszenie, bo w międzyczasie nalatywały też szerszenie innych gatunków. Ale one nie wywoływały takiego skutku. Dlaczego? Pojawiła się hipoteza, dlatego że zaobserwowano, że te szerszenie może nie atakują tak często jak te inne, tak masowo jak na przykład wetulina, ale ich skuteczność polega na tym, że długo siedzą na przykład na wylotku i mogą wręcz ten wylotek poszerzać, co później naukowcy też sztucznie zrobili, poszerzyli. I dostać się do gniazda. Tak, wręcz po prostu mogą, tutaj jest zdjęcie, jak po prostu zdewastowały tak naprawdę wylotek. Ale one siedzą na wylotku i zostawiają tam swoje zapachy, żeby później inne ich siostry, no bo to są robotnice też. Tam jest taki mechanizm, że jeśli jeden z nich zostawi swój zapachowy ślad na wylotku rodziny, którą chcą zaatakować, to potem organizuje sobie wsparcie i przylatuje około 50 osobników. To nie są
to nie jest jedna rodzina szerszeni, to są po prostu szerszenie zebrane jako ochotnicy do atakowania tego konkretnego ula, gdzie ten zapach został pozostawiony. Tak, i okazało się, że szerszeń, który jak był wysmarowany wylotek i właściwie wokół wylotka przestrzeń tymi odchodami, to one na tyle śmierdziały temu szerszeniowi, że on statystycznie przebywał tam coraz krócej. Czyli po prostu inne szerszenie nie mogły się dowiadywać, że w tym miejscu jest rodzina pszczela, która może być zaatakowana. W związku z tym, siłą rzeczy, te rodziny pszczele skutecznie się broniły przed tymi szerszeniami. A jeszcze zrobiono takie coś, że po prostu zmazywano. Żeby zobaczyć, czy to na pewno, jeszcze bardziej się upewnić, czy to działa, to po prostu pewnym rodzinom bezczelnie zmazywano te odchody, prawda? I to, co zresztą każdy polski pszczelarz by chętnie robił pewnie, czyli czyścił tak. ula. Tu okazało się to dla tych pszczół Trochę niedźwiedzią przysługą. Dokładnie. Krokiem do ich zguby. Ale w każdym razie to też działało, czyli wyczyszczenie tych wylotków, oczyszczenie ula, ewidentnie działało niekorzystnie dla pszczoły, czyli te szerszenie coraz dłużej mogły zostawać. I to, co powiedziałeś na samym początku. Na końcu jeszcze wypadało sprawdzić, czy na pewno tu chodzi o ten zapach. Więc pobrano hipotetyczną substancję. Tak. W drugim eksperymencie pryskano wokół tych wylotków hipotetyczną substancją, którą prawdopodobnie pobrano i wyekstrahowano z gruczołów tych szerszeni. Nie było to pewne, ale była taka hipoteza, że właśnie ta substancja może skłaniać inne szerszenie też do ataku na ten ul. I co się okazało? Dokładnie w ten sam sposób ta chemiczna substancja działała. Więc wydaje mi się, że mamy dowód, tak? Właściwie tak. Taki mniej więcej. Jak mniej więcej? Masz ewidentnie, zobacz tutaj na wykresie, masz ewidentnie, że zobacz, hours after first attack by Vespa soror. Proszę bardzo. Druga godzina, czwarta godzina i stopień zabrudzenia wylotków. Tak, mamy ewidentny dowód na to, że Apis cerana w ten sposób sobie z szerszeniami radzi i tak, ten wykres słupkowy tym bardziej. Tu jest właśnie ten ekstrakt, ta potwierdza. substancja wyekstrahowana, zapachowa. I po prostu kupa śmierdzi. I śmierdzi również szerszeniom, zaburzając ich. Ma śmierdzieć. Właśnie. Nie dość, że zniechęca do siedzenia wokół tych wylotków, to zaburza po prostu informacje dla innych szerszeni. Działa. To dlaczego pszczoły mają tego nie stosować? Okej. Nam się specjalnie nie przyda. W jakim sensie? W takim sensie, że po pierwsze nie mamy tego typu problemów. Nasze szerszenie nie są tak agresywne, żeby mogły niszczyć całe rodziny. Po drugie, jeśli nawet się pojawią, to mamy Apis mellifera, a nie Apis cerana. Tak, ale właśnie wspomniałem na samym początku, że Vespa vetulina aktualnie atakuje pszczoły Apis mellifera na przykład we Włoszech i Wielkiej Brytanii i są na razie w Polsce jest za chłodno, ale klimat nam się ociepla. Są pewne przewidywania, które mogą wskazywać, że w przyszłości Vespa vetulina również wejdzie do Polski, ale nie myślmy tylko tak narodowo, tylko myślmy naukowo, czyli międzynarodowo. To nie chodzi o Vespa vetulina, tylko Vespa soror. Ale każdy mechanizm, który zbadamy u pszczół, skąd wiesz, czy nie przyda nam się za 20 lat? Jakoś sobie nie wyobrażam, że wyręczam moje pszczoły w ten sposób, że smaruję im wylotki odchodami. Myślę, że do tego nie dojdzie, mam nadzieję. Ale... nie wiem, badanie jest badanie. Pokazało, co pokazało. Nie widzę tu przełożenia na nasze pszczelarstwo, ale fajnie, że dowiedzieliśmy się czegoś. Dokładnie. Tak, ja wychodzę z założenia, że badaj wszystko, przyda ci się. Doświadczenie pokazuje, że i tak wszystko się prędzej czy później przydaje, ale to prawda. sednem nauki jest po prostu badanie dla samej ciekawości. Po to też my robimy te programy, żeby te informacje, wyniki tych badań pokazać, bo one są nawet ciekawe. I tutaj naukowcy w abstrakcie i na końcu, w konkluzjach, i zresztą nawet w tytule, bo tool, czyli narzędzie, nazywają to
to narzędziem, czyli to, że jak pszczoły posługują się tymi odchodami, nazywają to narzędziem. I właśnie no, chcą podkreślić jakby ogromną wagę tego znaczenia ich eksperymentu, że odkryli po raz pierwszy, tak o tym zresztą piszą tutaj, po raz pierwszy narzędzie używane przez pszczoły, bo mamy na przykład, oczywiście człowiek jest znanym zwierzęciem, które używa narzędzi, ale także wśród innych zwierząt. Tak, Na przykład innych naczelnych, ptaki. dokładnie. Choćby nawet Używają patyków do przysunięcia dokładnie. sobie No pożywienia. coraz więcej odkrywamy zresztą. I teraz tu z kolei nie mam pewnych wątpliwości co do tego, czy nie zostało to określone troszeczkę na wyrost, dlatego że narzędzie, z tego co się orientuję, definicja narzędzia jest taka, przynajmniej taka najbardziej powszechna, że nazywamy także zjawiskiem narzędzia wtedy, kiedy jest przekaz pozagenetyczny, czyli że na przykład młodszy osobnik dowiaduje się czegoś od starszych, jak czegoś używać i zaczyna ich naśladować. I w ten sposób też te przedmioty, albo tak jak są używane pewne rzeczy ze środowiska, są udoskonalane. I coś takiego właśnie zaobserwowano u szympansów, jeżeli chodzi o robienie dzit, na przykład na takie gryzonie. Tak. I oczywiście na przykład u ludzi. I teraz tutaj moim zdaniem to badanie nie poświadcza tego. On poświadcza, że używają rzeczywiście w sposób tych odchodów sprytny, natomiast ja uważam, że nie wiadomo tego, czy to dowiadują się tego od swoich osobników, czy jest to po prostu instynktownie, genetycznie robione. Zgodzę się z tobą, że badanie nie poświadcza, ale nie możemy powiedzieć, że nie, bo powinniśmy jeszcze trochę poczekać z tym stwierdzeniem, że to nie jest narzędzie. No ale w tytule mamy, że to jest narzędzie. Na razie zostaniemy przy tym, że nie wiemy, bo to jeszcze będziemy przy innych artykułach omawiać sytuację, kiedy nawet między owadami jest sytuacja taka, że jedne osobniki potrafią się zachowań uczyć od innych. Ja tu w tym momencie przykładów nie dam, ale to się nam pojawi i wtedy możemy do tego wrócić. Piotrze, ale twoja krytyka jest tutaj bez tego, co ja powiedziałem, bezzasadna. Dlatego, że ja o niczym innym nie powiedziałem, tylko że nie wiemy. Ale naukowcy napisali, że tak. Czyli dyskutuję tylko z tym, że oni napisali, jakbyśmy wiedzieli. Dobra. Nie, także tak jak mówiłem, po prostu w naukach biologicznych nigdy nie mamy 100% pewności, natomiast wydaje mi się, że zostało to słowo tool troszeczkę użyte jako słowo przyciągające do tego badania, którego ja osobiście w końcu go wybrałem, jestem fanem. Uważam, że jest świetne. Pokazuje nowy, ciekawy mechanizm pszczół i to, że jeżeli pozwolimy pszczołom działać, to w długim okresie czasu mogą opracować świetne sposoby na radzenie sobie z przeciwnościami w środowisku. Porozmawiamy teraz o tym, jak modyfikacja genetyczna może pomóc pszczołom. Udało się naukowcom z Teksasu wzmocnić odporność pszczół i ograniczyć ich patogeny, możliwość wzrostu tych patogenów, właśnie dzięki modyfikacji genetycznej bakterii Snodgrassella alvi. Są to bakterie jelitowe występujące w jelitach pszczół. I za pomocą techniki ekspresji genów te bakterie tak zostały zmodyfikowane, że produkowały one dwuniciowe cząsteczki RNA, które są podobne do genów niektórych wirusów, niektórych patogenów. Zostańmy przy tym. I teraz tak zmodyfikowane bakterie wprowadzono do przewodów pokarmowych młodych pszczół, które wcześniej zostały poddane leczeniu antybiotykowemu, żeby te ich jelita wyczyścić. I co zaobserwowano? No więc zaobserwowano zwiększoną odporność na wirusy. Badano też, jak zachowuje się
roztocz, dręcz pszczeli w sytuacji, kiedy żeruje na takich pszczołach i też stwierdzono, że żyje krócej. Tak, mogę tutaj pokazać na tym wykresie zresztą, że No days właśnie. after mite introduction, dosłownie zobaczcie sobie, że 10 dni po tym, jak go wprowadzono, w tej grupie eksperymentalnej, no ewidentnie jego zdolność do przeżycia była o wiele słabsza niż z grupy kontrolnej. Tak. Z jednej strony zyskujemy odporność na wirusy, z drugiej strony likwidujemy główny wektor przenoszenia tych wirusów. Jeszcze zostało nam rozprawić się z grzybami i będziemy mieli zdrowe pszczoły. No tak, tylko dość się szybko prześliznąłeś przez to badanie, bo No, też opowiadaj o szczegółach. powiedzmy, że ten szczep bakterii, który się nazywa, przypomnij mi, Not Gracella alvi. Snodgrassella algi, jest stwierdzone, że on na stałe występuje w jelitach pszczół, że to jest właśnie w porównaniu na przykład do tych producentów różnych dopalaczy, którzy serwują nam na wszelkich imprezach pszczelarskich probiotyki, które o nie do końca udowodnionym działaniu, które mają na wszystko pomóc. Tutaj mamy, znaczy ze szczepów, które niekoniecznie bytują w pszczołach, tutaj mamy ewidentnie szczep, który jest stwierdzony, że Tak. bytuje w pszczół, więc to jest, może się wydawać bezpieczne, prawda? Ale jednak, mimo wszystko, dokonali modyfikacji genetycznej, Piotrze, czyli po prostu, no, nie chcę tutaj używać tego słowa, ale to jest GMO. Tam wprowadzili te bakterie sztucznie zaprojektowali. Wprawdzie oczywiście to dwuniciowe RNA, o którym tylko trochę wspomniałeś. Tak. Rzeczywiście to nie jest tak, że oni to odkryli. To już dawno wiadomo, że te cząsteczki dwuniciowego RNA, one powodują generalnie mobilizację układu odpornościowego. No tylko, że to się dzieje naturalnie u innych organizmów. Natomiast tutaj mamy sztuczną innowację i teraz całym ich pomysłem jest na to, że ponieważ te bakterie bytują naturalnie w jelitach pszczół, więc gdyby się to tak w przyszłości snują taką perspektywę, że gdyby to wprowadzić, to być może w jakiś sposób pomoglibyśmy populacji pszczół, czyli z tym, co sobie pszczelarze najczęściej nie radzą, czyli na przykład z odpornością oczywiście na dręcze pszczelego, o czym już mówiliśmy na poprzednim odcinku. Właśnie. Znaczy dwa odcinki wstecz oraz wstecz. na zjadliwego wirusa, który jest głównym problemem wirusowym na świecie aktualnie, czyli wirus zdeformowanych szył, bo on też działa pozytywnie na DWV, ale mimo wszystko nie mówisz tutaj w ogóle o zagrożeniach, jakie łączą się z inżynierią genetyczną. Po prostu coś sztucznego rozprowadzimy w środowisku i dopiero następne pokolenie będzie martwiło się, co z tym zrobić. Nie mówię, ale jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć o tym, w jaki sposób te dwuniciowe cząsteczki RNA walczą z patogenami, więc polega to na interferencji genów, tak to nazwano. Polega to na tym, że podobne geny niektórych wirusów, podobne do tych dwuniciowych cząstek, po prostu sobie nie radzą w tym środowisku. Jeśli jedne spotykają się z drugimi i są podobne, to te dwuniciowe wygrywają. Tak bym to określił laicko bardzo, ale czasami takie przybliżenie można też zrobić. Natomiast dlaczego nie wziąłem tego pod uwagę, że zagrożenia się mogą pojawić? No dlatego, że prawdopodobnie jesteśmy we wstępnej fazie badań i zanim coś takiego wprowadzimy, zanim te bakterie pojawią się w wolnej przestrzeni, to miną jeszcze lata. Na razie wiemy, i to wiemy na pewno, że wprowadzenie ich do organizmów pszczół nie wywołuje żadnej negatywnej reakcji. Wywołuje natomiast pozytywną. Być może w międzyczasie, prowadząc dalsze badania, okaże się, że to jest ślepa uliczka. Ale dopóki ta uliczka nie jest ślepa, to
to tu jest takie wyraźne światełko w tunelu. Właśnie w kierunku tych pszczół odpornych na warozę, na nosemozę, na wirusy. Ty jako pszczelarz nie widzisz nic złego w tego typu badaniach. W badaniach, ja jako pszczelarz w żadnych badaniach nie widzę nic złego. Widziałbym coś złego, gdyby te badania, te akurat, na temat modyfikacji genetycznych były prowadzone w pasiekach komercyjnych. To wtedy bym może był trochę przerażony. Ale ponieważ to są klasyczne in vitro i no, nie mają prawa się wymknąć, Nie, ale chodzi mi o to, że również w tej perspektywie, jeśli będzie to dobrze przebadane, żeby coś takiego wprowadzić do pasiek zawodowych. Jeśli to będzie sprawdzone. na razie rzeczywiście nie widzę zagrożenia. W tym momencie nie widzę zagrożenia. Dobrze, dzięki. Przechodzimy do następnego badania. Dzięki. Trzecia publikacja naukowa, którą omawiamy tym razem z czasopisma Insects, czyli owady, Impact Factor 3. Mhm. Jak na specjalistyczne czasopismo to dość sporo, indeksowany w bazie danych PubMed. Tak jest, ale z badaniami idziemy na nasze podwórko już blisko bardzo. Między innymi na nasze. Między innymi, bo mamy 2 autorów z Polski i 1 autora z Węgier. Tak, zespół polsko-węgierski. Zespół polsko-węgierski. Piotrze, po angielsku mitochondrial DNA suggests the introduction of honeybees of African ancestry to East Central Europe, czyli w swobodnym tłumaczeniu afrykanizacja, nowe zagrożenie dla pszczelarstwa w Europie wschodnio-środkowej. Myślę, że zastanowimy się nad tym zagrożeniem, na ile, najpierw musimy chyba opowiedzieć o badaniach. Tak. Tak. Wiesz co, właśnie coś o mitochondrialnym DNA. Naukowcy badali mitochondrialne DNA, żeby zbadać pochodzenie pszczół. I teraz warto wprowadzić naszych widzów w taki temat mitochondrium, bo nie wiem, czy wiesz, że o tyle jest to ciekawa cząstka i dlaczego tak często ją się bada? Dlatego, że ona ewolucyjnie w jakiś sposób pochodzi, to jest główna hipoteza, która ma już są na to dowody. Tak. Bardzo dawno temu po prostu doszło do połączenia archeonów i bakterii i to mitochondrium to jest bardzo odległy następca po prostu czegoś, co było pierwotnie bakterią, która wniknęła po prostu do innej komórki i została już zredukowana tylko do pełnienia funkcji, powiedzmy, produkcji pewnej energii. Natomiast nadal to, co nie zostało w pełni zlikwidowane, to to, że ma swój własny genom. Ma swój własny genom, czyli w odróżnieniu od genomu jądrowego, który po prostu ulega rekombinacji pod wpływem krzyżowania się też, czyli na przykład u ludzi zawsze jądrowy genom dziecka jest wynikiem, prawda, to wiadomo, krzyżowania się genów ojca i matki. Natomiast nie. W mitochondrialnym zawsze dziecko ma tylko po matce. I z tego powodu, że jest dziedziczone tylko matrylinearnie, czyli po linii żeńskiej można powiedzieć, to jest bardzo konserwatywne. Tak. Nie podlega Zachowuje swoje pochodzenie, nie dzieli się, nie łączy. Oczywiście ulega tam mechanizmom mutacji i tak dalej, natomiast dużo mniej niż ten jądrowy i dlatego badając to mitochondrium łatwo zbadać pochodzenie na przykład pewnych linii pszczół, tak jak tutaj, i nawet dojść łatwiej do wspólnego przodka, oczywiście tylko po linii żeńskiej. Jest taki słynny projekt badawczy genetyczny dochodzenia do tak zwanej mitochondrialnej Ewy. Tak. No i właśnie, i dlatego bada się to. No i ten zespół polsko-węgierski przebadał w Rumunii, na Węgrzech i w Polsce pobrał 444 próbki pszczół, z czego po odseparowaniu tych, które wydawały się, że są robotnicami tych samych matek, zostało 427, tak? Tak, 427.
Powiedzmy jeszcze, zanim opowiemy o wynikach tych badań, że ze względu na DNA mitochondrialne mamy 5 gatunków różnych typów pszczół, gdzie typ M to jest Apis mellifera mellifera, czyli pszczoła środkowoeuropejska. Ten nasz w Polsce główny rodzimy. Tak. Typ C łączy karnikę i ligustykę, czyli pszczołę kraińską i włoską. Linie afrykańskie to jest typ A. I jeszcze typ O, czyli linia bliskowschodnia orientalna. Tu jest takie fajnie drzewo, jak są od siebie zależne te linie właśnie. To myślę, że udostępnimy naszym widzom, jak one się mieszają. No. I one między innymi, i wśród nich jeszcze są pewne podtypy, i one między stanowią o bioróżnorodności pszczół Na danym terenie. w ogóle na świecie, Na globalnej świecie. bioróżnorodności. To znaczy tam, gdzie te pszczoły długo ewoluowały, no to w jakiś sposób są dostosowane. Oczywiście, jeśli chodzi o fizjonomię pszczół czy atamiony, to głównie wpływa na to jądrowe. No to DNA. tak. Ale to ma być drugi projekt, znaczy ten projekt jest nadal kontynuowany i będą jeszcze przedstawione wyniki badań jądrowego, z tego co wiem. Natomiast już po mitochondrialnym, po prostu z tego względu, że to jest, tak jak powiedziałem, konserwatywne, dość jeśli chodzi o zmiany, ten genom, można po prostu powiedzieć, skąd dane pszczoły pochodzą. Tak? No i jakie są, Piotrze, wyniki? Co się okazało? No powiedzmy jeszcze o sposobie troszkę, Okej. bo te badania zostały pobrane w Polsce, na Węgrzech i w północnej Rumunii, w Panonii. To jest z jednego powodu ciekawe, bo w Polsce te badania były prowadzone po wschodniej granicy i po mniej więcej połowie kraju, tak po linii Wisły między innymi. No na Węgrzech i w Rumunii Jest mapa. jest mapa, skąd zostały te badania pobrane. Tak, na Węgrzech i w Rumunii to były punkty nieco bardziej przypadkowe, ale miały za zadanie zachować to, żeby pszczoły nie pochodziły od tych samych matek, czyli odległości. Tak. Przede wszystkim odległości. Jakie są wyniki? No więc 80 ile, przypomnij mi? 88%. Tak, to Okazało się, że do typu, To jest typ C. przynależnym typu C, czyli karnika. czyli karnika. To spodziewane, ponieważ no, w Polsce większość Ligustyki też trochę będzie w tym, więc... Ale większość... Nie, to ale karnika. ligustika to jest... To jest nadal typ C. Tak? Okej. Tak. Okej. Następnie to jest typ M, czyli pszczoła środkowoeuropejska. Tutaj, o ile typ C występuje na całym obszarze badanym, o tyle typ M, pszczoła środkowoeuropejska, na południe od Karpat już nie jest spotykana. Tak, i w ogóle nawet w Polsce była częstsza z tych badań częściej wychodziła na północy. Tak, To jest dość, w Polsce też wychodziła to jest taki gradient Dokładnie. wyraźny, zmniejszający Dokładnie. To jest się na kompatybilne południe. z innymi badaniami, po prostu na północy są bardziej tradycyjne pasieki. Natomiast kluczem jest te ostatnie 2%. Tak, I o tym mówimy. To są pszczoły, które mają genetykę pochodzenia afrykańskiego. No i tutaj naukowcy piszą wprost o afrykanizacji. Już te 2% nazywają afrykanizacją, ponieważ no, te pszczoły z punktu widzenia ich pochodzenia no, nie powinny występować na tym terenie i najprawdopodobniej nie można ich przypisać naturalnej migracji na skutek To prawda. Na pewno na skutek zmian klimatu, bo to jeszcze nie ten czas, żeby one występowały, więc naukowcy piszą o tym, że najprawdopodobniej pochodzą one po prostu z pasiek, których w jakiś sposób mniej lub bardziej legalny dostały się na przykład na te tereny w Polsce, prawda? tak. Ewentualnie jeszcze mogą przychodzić do nas z bakwastem. Tak, który Bo w swoim bakwas rodowodzie ma też może- geny tak, afrykańskie. Ma też tak. geny afrykańskie. I to prawda, one na pewno zostały przywiezione w kieszonkowym imporcie. To u nas może nie byłoby tak bardzo widoczne, ale ciekawe jest, że na południu Francji występują pszczoły afrykańskie o zupełnie innym pochodzeniu niż te, które występują na północy Hiszpanii. A to są rejony w jakiś tam sposób zbliżone do siebie. Więc
generalnie rzecz biorąc, to nie polega na migracji naturalnej, tylko na przywożeniu. No cóż, i tak, i teraz pszczelarze końcowym przywożą wnioskiem jest swoje pszczoły. pszczelarzy, znaczy naukowców to, że budzi to uzasadnione obawy takie, że jest zagrożeniem dla rodzimej bioróżnorodności, ale i różnorodności w ogóle dla pszczół, dlatego że dochodzi do pewnego mieszania się pszczół i ujednolicania. Dwa, że jest to też zagrożeniem dla gospodarki pasiecznej, dlatego że te pszczoły są niedostosowane do naszych terenów, mogą mieć inne cechy i Ale co, że film Rój i tak dalej? nie aż pszczoły tak, ale to później. Teraz chodzi o to, że między innymi pewne pszczoła capensis, która pochodzi z Afryki, ma takie tendencje do pasożytnictwa społecznego i może za pomocą tej litoki te litoki, czyli mogą też budować mateczniki i ostatecznie wyprodukować matkę pszczołom tylko bez zapłodnienia, bez zapłodnienia i mogą atakować robić uzurpację, przejmować inne gniazda pszczele, co nie będzie dość dobre dla produkcji miodu, na czym głównie zależy przecież pszczelarzom. Ale przede wszystkim nie są dostosowane, czyli nie są dostosowane do naszych na przykład warunków zimowych, do naszych patogenów, do mikroflory pożytecznej dla pszczół. No i jeszcze właśnie to, co wspomniałeś. Tak, budzą te mogą budzić obawy dla zagrożenia publicznego, dlatego że pszczoły zafrykanizowane, jak pokazał przykład z Brazylii, jeśli się w jakiś sposób zmieszają z lokalnymi pszczołami, może dojść do takiej mieszanki, która będzie dość mocno agresywna i może również bardziej atakować ludzi. Może nie tak jak w filmie Rój, no ale jednak może budzić to, według naukowców przynajmniej, piszą o uzasadnionych obawach dla zdrowia publicznego i końcowym wnioskiem jest to, że Piotrze, trzeba po prostu w przyszłości lepiej kontrolować te pszczoły. Lepiej kontrolować import pszczół. Kontrolować na pewno tak. Tu się zgodzę. Tylko chyba nie zabierzemy pszczelarzom możliwości, nie wiem, korzystania z pszczół, na przykład buckfast. A tutaj nie zmienimy już tej sytuacji, że one te cechy pszczoły afrykańskiej mają. Ale z drugiej strony są bezpieczne. Przecież Piotrze, funkcjonują w Europie już od dawna. O tyle nie są bezpieczne i są poza kontrolą, dlatego że w Polsce nie ma jakiegoś standardu hodowlanego dla pszczoły buckfast. Nigdzie nie ma. Piszą o tym naukowcy, że w tych rejonach nie ma i dlatego nie można, po prostu hodowcy nie mogą po prostu kontrolować tej pszczoły i to, że występuje, to nie znaczy, że nikt nie mówi o tym, żeby całkowicie wyplenić Polskę z buckfasta, ale żeby w jakiś sposób bardziej kontrolować te pszczoły i na przykład nie sprowadzać nowych. A już tym bardziej nie bezpośrednio z Afryki. Tu się zgodzę. Rzeczywiście może gdzieś tam pójść za daleko, ale wiesz, druga strona, rozmawiamy o badaniach. Badania są prowadzone w różnych, spieraliśmy się już w wielu miejscach, czy badania prowadzić, czy nie prowadzić. Jeśli wiemy wszystko o pszczole, a tej zafrykanizowanej z Brazylii, okej. Ale ona też daje pewne nadzieje, chociażby w walce z warozą teraz w Ameryce Środkowej. I też wiąże się to z pewnymi pożytecznymi cechami. Tak, natomiast ci naukowcy tej pracy sugerują, że te pewne pożyteczne rzeczy, jak na przykład dręczooporność, nie bilansują się dobrze z tymi negatywami. Tak, wiem, że jest to dla polskich pszczelarzy, którzy łącznie z ideą na przykład wolnego rynku, która jest często podkreślana, może to się łączyć tutaj, można by tutaj wysuwać jakieś kontrargumenty, natomiast ja po prostu zdaję relację, co piszą naukowcy. Jasne, a ja z kolei... Pszczoła miodna też, pszczelarze na swoich pasiekach nie są samotnymi wilkami, także każdy, który sprowadza jakąś matkę, ma wpływ na swoje otoczenie. A ja z kolei znam pszczelarzy, którzy mówią na przykład, że dopóki pszczoła kraińska nie daje im tego, co daje im pszczoła buckfast, to będą hodowali buckfasty. Były próby i są chyba próby ograniczenia lokalnego, ale nie wiem, czy one się przyjęły, czy
Czy Ja one tylko jak zadziałały? mówię, jak jest. W innych krajach typu Austria, Rumunia, Szwajcaria, jak wiesz, są tego typu ograniczenia. Tak, tak, to prawda. No i chyba pozostaniemy po prostu przy tym. No, wiemy, że takie pszczoły tak czy inaczej już się pojawiły. Przedstawiliśmy to, co uważają naukowcy, dodatkowo pewne kontrargumenty, które mogą się trafić, a co Ale zapraszamy do dyskusji oczywiście. oczywiście, natomiast no i zobaczymy, co pokaże przyszłość. Dziękujemy za ten odcinek i Dziękujemy. subskrybujcie nas, lajkujcie i cóż, no, Do następnego odcinka. czekajcie na następne. Dzięki.